10 najlepszych jednostek policyjnych na świecie. Miejsce 10. Echo Cobra. Echo Cobra, oficjalnie Einsatzkommando Cobra, to elitarna federalna jednostka antyterrorystyczna austriackiej policji. Powstała w 1978 roku jako odpowiedź na rosnące zagrożenie terroryzmem i porwaniami w Austrii. Podlega bezpośrednio Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Austrii, a nie władzom regionalnym. Jej główne zadania to uwalnianie zakładników, zwalczanie terroryzmu, zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz ochrona kluczowych obiektów państwowych. Rekrutacja do Echo Cobra jest skrajnie selektywna, a pełne wyszkolenie operatora trwa kilka lat. Funkcjonariusze szkolą się m.in. w strzelaniu precyzyjnym, działaniach CQB, alpinizmie, spadochroniarstwie i taktyce lotniczej. Jednostka działa na terenie całej Austrii, w tym w trudnym terenie górskim Alp, co wyróżnia ją na tle wielu innych formacji. Echo Cobra dysponuje nowoczesnym wyposażeniem. Używa m.in. pistoletów Glock 17 i 19, pistoletów maszynowych MP5, karabinków szturmowych Steyr AUG, karabinów wyborowych dla strzelców precyzyjnych Steyr SSG 69, strzelb do wejść siłowych, a wyposażenie uzupełniają optyki kolimatorowe i lunety, noktowizja i termowizja, granaty hukowo-błyskowe, tarcze balistyczne, hełmy i modułowe kamizelki kuloodporne oraz pojazdy opancerzone. Echo Cobra znana jest z bardzo restrykcyjnych zasad użycia broni i nacisku na deeskalację oraz negocjacje. W porównaniu do formacji takich jak BOPE czy SOBR jest znacznie mniej śmiercionośna, ale niezwykle skuteczna operacyjnie. Szturm Echo Cobra na porwany pociąg w Austrii w 1993 roku był jedną z najbardziej znanych operacji jednostki i zakończył się szybkim obezwładnieniem sprawcy, bez ofiar wśród zakładników. Na arenie międzynarodowej Echo Cobra cieszy się opinią jednostki porównywalnej poziomem profesjonalizmu do GIGN, GSG-9 i FBI HRT. Miejsce 9. GEO. GEO, Grupo Especial de Operaciones, to elitarna hiszpańska jednostka specjalna Policji Narodowej. Została utworzona w 1978 roku jako odpowiedź na zagrożenie terroryzmem i porwaniami. Jednostka podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Hiszpanii i działa na terenie całego kraju. GEO specjalizuje się w uwalnianiu zakładników, zwalczaniu terroryzmu, ochronie VIP-ów oraz operacjach wysokiego ryzyka. Przez wiele lat była intensywnie zaangażowana w walkę z organizacją terrorystyczną ETA. Rekrutacja do GEO jest bardzo wymagająca, a szkolenie obejmuje m.in. CQB, strzelectwo precyzyjne i działania morskie. Funkcjonariusze GEO szkolą się również w operacjach lotniczych, nurkowaniu i działaniach w terenie zurbanizowanym. Jednostka kładzie duży nacisk na planowanie, wywiad i negocjacje, aby ograniczyć ofiary. GEO używa pistoletów HK-USP, HK-P30, karabinków HK-416 oraz pistoletów maszynowych MP5 do CQB, karabinów wyborowych Accuracy International dla snajperów, strzelb do wejść siłowych, a całość uzupełniają optyki Aimpoint i OTECH, noktowizja i termowizja, granaty hukowo-błyskowe, tarcze balistyczne, hełmy i modułowe kamizelki, przy wsparciu pojazdów specjalnych. W porównaniu z bardziej agresywnymi formacjami, GEO jest mniej śmiercionośna, ale bardzo skuteczna operacyjnie. Szturm GEO na ambasadę Turcji w Madrycie w 1980 roku był jedną z pierwszych wielkich operacji jednostki, zakończoną skutecznym uwolnieniem zakładników i ugruntowaniem jej renomy w Europie. Na arenie międzynarodowej GEO jest uznawana za jednostkę porównywalną poziomem do GIGN i GSG-9. Miejsce 8. CAI.
CAI, częściej znana jako SAI, specjalna antyterrorystyczna jedinica, to elitarna serbska jednostka policyjna do zwalczania terroryzmu. Została utworzona 18 grudnia 1978 roku z rozkazu Radovan Stojičića Badży, którego obrano również jej pierwszym dowódcą. Jednostka podporządkowana jest dowódcy serbskich oddziałów specjalnych policji i działa na poziomie ogólnokrajowym. Została powołana do reagowania na najpoważniejsze zagrożenia, takie jak terroryzm, porwania i uzbrojona przestępczość zorganizowana. Jednostka specjalizuje się w uwalnianiu zakładników, szturmach wysokiego ryzyka i zatrzymaniach szczególnie niebezpiecznych sprawców. Rekrutacja do CAI jest bardzo selektywna, a szkolenie obejmuje intensywne przygotowanie fizyczne i psychiczne. Funkcjonariusze szkolą się w CQB, strzelectwie bojowym i precyzyjnym, działaniach nocnych oraz operacjach miejskich. CAI posiada doświadczenie operacyjne wynikające z realiów bezpieczeństwa Bałkanów. Po konfliktach lat 90. jednostka uchodzi za formację o twardej, zdecydowanej doktrynie działania, bliższej wschodnioeuropejskim formacjom specjalnym. Jednostka używa m.in. pistoletów Glock, pistoletów maszynowych MP5, karabinków M4, AR-15 oraz AK w wersjach policyjnych, karabinów wyborowych, np. platformy Accuracy International Zastawa, strzelb do wejść siłowych, a także optyki kolimatorowej i lunet, noktowizji, granatów hukowo-błyskowych, tarcz balistycznych, hełmów i modułowych kamizelek kuloodpornych. Za najbardziej znaną akcję CAI uznaje się udział w operacji Sablia w 2003 roku, podczas której po zabójstwie premiera Zorana Dżindzicia jednostka brała udział w rozbijaniu klanu z Zemun, zatrzymaniach jego członków i przywracaniu kontroli państwa nad zorganizowaną przestępczością w Serbii. W regionie Bałkanów CAI jest uznawana za jedną z najbardziej doświadczonych i skutecznych policyjnych jednostek specjalnych. Miejsce 7. BOPE. BOPE, Bataillon de Operações Policiais Especiais, to elitarna jednostka specjalna policji stanu Rio de Janeiro w Brazylii. Została utworzona w 1978 roku do prowadzenia operacji w zatłoczonym środowisku miejskim, gdzie zwykła policja nie była w stanie skutecznie działać. BOPE specjalizuje się w zwalczaniu uzbrojonych gangów narkotykowych, operacjach szturmowych i działaniach wysokiego ryzyka. Jednostka działa głównie w fawelach, które często funkcjonują jak silnie ufortyfikowane strefy, kontrolowane przez gangi. Przestępcy, z którymi walczy BOPE, są często uzbrojeni w karabiny szturmowe, broń maszynową i granaty. Selekcja do BOPE jest ekstremalnie brutalna, a tylko niewielki procent kandydatów kończy pełne szkolenie. Doktryna BOPE opiera się na szybkiej dominacji, agresywnym wejściu i eliminacji zagrożenia, a nie negocjacjach. BOPE używa głównie pistoletów Glock i Taurus, karabinków M4 AR-15 oraz IA-2 MP5, karabinów wyborowych Remington 700, strzelb Remington 870, a także kolimatorów noktowizji, granatów hukowo-błyskowych oraz pojazdów opancerzonych. Jednostka ma bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności, co czyni ją jedną z najbardziej kontrowersyjnych formacji policyjnych świata. BOPE zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki filmom Tropa de Elite, opartym na realiach jej działań. Za najbardziej znaną akcję BOPE uznaje się operację w kompleksie faweli Complexo do Alemão w 2010 roku, gdzie jednostka odegrała kluczową rolę w odbiciu dzielnicy z rąk silnie uzbrojonych gangów narkotykowych. Jednocześnie BOPE jest uznawana za jedną z najbardziej doświadczonych bojowo jednostek policyjnych działających w warunkach przypominających wojnę miejską. Miejsce 6. SOBR. SOBR, specjalny otriad bystrego reagirowania,
to elitarna rosyjska jednostka policyjna, przeznaczona do działań najwyższego ryzyka. Została utworzona w 1992 roku w odpowiedzi na gwałtowny wzrost brutalnej przestępczości po rozpadzie ZSRR. Jednostka początkowo zwalczała głównie mafię, gangi zbrojne i porwania, a z czasem rozszerzyła zadania o antyterroryzm. SOBR podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i obecnie funkcjonuje w strukturach Gwardii Narodowej Rosji, Rosgwardii. Każdy region Rosji posiada własny oddział SOBR, co pozwala na szybkie reagowanie lokalne. Funkcjonariusze przechodzą bardzo wymagającą selekcję oraz szkolenia z CQB, strzelectwa bojowego, taktyki miejskiej i działań szturmowych. SOBR znana jest z twardej ofensywnej doktryny, działania i gotowości do bezpośrednich starć z uzbrojonymi przeciwnikami. Formacja często współpracuje z innymi rosyjskimi jednostkami specjalnymi, takimi jak OMON czy FSB. SOBR używa głównie pistoletów Glock i MP443 Grach, karabinków AK-74, MAK-12 oraz AKS-74, pistoletów maszynowych PP-19 Bizon i PP-2000, karabinów wyborowych SVD i Orsis, strzelb do wejść siłowych, a także kolimatorów, noktowizji, granatów hukowo-błyskowych, tarcz balistycznych oraz hełmów i kamizelek kuloodpornych. Jednostka brała udział w operacjach bojowych na Kaukazie w latach 90. i 2000, w tym w Czeczenii i Dagestanie, podczas których zatrzymywała liderów uzbrojonych grup. SOBR uchodzi za jedną z najbardziej doświadczonych bojowo-policyjnych jednostek specjalnych w Rosji. Miejsce 5. SCO-19. SCO-19 Specialist Firearms Command to elitarna uzbrojona jednostka londyńskiej policji Metropolitan Police Service. Jednostka powstała w obecnej formie w 2005 roku, łącząc wcześniejsze struktury uzbrojonych oddziałów policji, lecz jej historia sięga 1966 roku, kiedy brytyjskie organy ścigania utworzyły jednostkę D6 w odpowiedzi na masakrę w Shepherd's Bush. SCO-19 odpowiada za zwalczanie terroryzmu, reagowanie na uzbrojone zagrożenia i ochronę osób o wysokim ryzyku w Londynie. Funkcjonariusze to wyspecjalizowani Authorized Firearms Officers o bardzo wysokim poziomie wyszkolenia. Jednostka działa w środowisku miejskim o dużym zagęszczeniu ludności, co wymaga precyzji i kontroli użycia siły. SCO-19 współpracuje ściśle z brytyjskimi służbami wywiadowczymi i innymi jednostkami antyterrorystycznymi. Jednostka bierze udział w zabezpieczaniu dużych wydarzeń oraz wizyt światowych przywódców. SCO-19 używa głównie pistoletów Glock, karabinków HK-MP5 i HK-416, strzelb do zadań specjalnych oraz zaawansowanej optyki i noktowizji. Wszystko podporządkowane precyzyjnemu użyciu w środowisku miejskim. W porównaniu z jednostkami kontynentalnymi, SCO-19 działa w ramach bardzo restrykcyjnych zasad użycia broni palnej. Za najbardziej znaną akcję jednostki uznaje się reakcję uzbrojonych funkcjonariuszy na zamach terrorystyczny na London Bridge i Borough Market w 2017 roku, gdzie napastnicy zostali szybko zneutralizowani, co zapobiegło dalszym ofiarom i stało się symbolem skuteczności londyńskiej formacji. SCO-19 jest uznawana za jedną z najlepiej wyszkolonych, uzbrojonych formacji policyjnych w Europie. Miejsce 4. Yamam. Yamam Yehida Merkazit Meyuhedet to elitarna izraelska policyjna jednostka antyterrorystyczna. Jednostka została utworzona w 1974 roku jako odpowiedź na falę ataków terrorystycznych. Podlega izraelskiej policji,
a nie wojsku. Mimo bardzo wojskowego charakteru działań, Yamam specjalizuje się w uwalnianiu zakładników, neutralizacji terrorystów i operacjach wysokiego ryzyka. Działa głównie na terenie Izraela, Jerozolimy oraz zachodniego brzegu. Rekrutacja do Yamam jest skrajnie selektywna i obejmuje głównie weteranów izraelskich jednostek specjalnych. Funkcjonariusze przechodzą intensywne szkolenie bojowe z dużym naciskiem na realne scenariusze operacyjne. Jednostka słynie z bardzo szybkiego reagowania i agresywnej neutralizacji zagrożeń. Yamam używa m.in. pistoletów Glock, pistoletów maszynowych MP5, karabinków M4, A1 oraz Tavor, karabinów wyborowych do precyzyjnych neutralizacji, strzelb Benelli do wejść siłowych, a także optyki Aimpoint EOTech, noktowizji i termowizji. Ze względu na środowisko działania, operacje Yamam często kończą się śmiercią sprawców, co czyni ją jedną z najbardziej bojowych formacji policyjnych świata. Yamam ma na koncie setki realnych akcji bojowych, znacznie więcej niż większość zachodnich jednostek policyjnych. Jedną z najbardziej znanych akcji Yamam była operacja odbicia zakładników z autobusu Matek w 1988 roku, uwolnienie zakładników podczas drugiej intifady w 2006 roku oraz zwalczanie działań Fatahu i Hamasu. Na arenie międzynarodowej Yamam jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych i najbardziej doświadczonych jednostek antyterrorystycznych. Miejsce trzecie FBI HRT. FBI HRT Hostage Rescue Team to elitarna jednostka specjalna Federalnego Biura Śledczego FBI Stanów Zjednoczonych. Została utworzona w 1983 roku po analizie potrzeby posiadania przez FBI własnej formacji reagowania kryzysowego najwyższego poziomu. HRT podlega bezpośrednio FBI i stanowi jego najbardziej bojowy komponent. Główne zadania zespołu to uwalnianie zakładników, zwalczanie terroryzmu oraz operacje wysokiego ryzyka. Jednostka działa zarówno na terytorium USA, jak i poza granicami kraju, wspierając operacje federalne. Rekrutacja do FBI HRT jest skrajnie selektywna i obejmuje wyłącznie doświadczonych agentów FBI. Szkolenie operatorów porównywane jest do wojskowych sił specjalnych, takich jak Delta Force. HRT intensywnie szkoli się w CQB, strzelectwie precyzyjnym, operacjach lotniczych i morskich. Jednostka korzysta z zaawansowanego wyposażenia, pistoletów Glock 17M i 19M, karabinków M4A1 i HK416, pistoletów maszynowych MP5 do specyficznych zadań, karabinów wyborowych Remington 700 i SR-25, strzelb Benelli M4 do wejść siłowych, a całość uzupełniają optyki Aimpoint EOTech, Night Force, noktowizja i termowizja. W odróżnieniu od wielu lokalnych SWAT-ów, FBI HRT cechuje się wysoką standaryzacją i jednolitą doktryną działania. Jednostka brała udział w wielu głośnych operacjach antyterrorystycznych i zakładniczych, często o znaczeniu międzynarodowym. Najbardziej znaną akcją FBI HRT był udział w oblężeniu Waco w 1993 roku, jednej z najbardziej kontrowersyjnych i medialnych operacji antyterrorystycznych w historii Stanów Zjednoczonych, oraz operacje kontrterrorystyczne po zamachach z 11 września 2001 roku. FBI HRT jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych i najbardziej profesjonalnych policyjnych jednostek specjalnych na świecie. Miejsce drugie GSG-9. GSG-9 Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei to elitarna niemiecka jednostka antyterrorystyczna o statusie policyjnym. Została powołana w 1972 roku jako bezpośrednia reakcja na nieudolną akcję policji podczas zamachu na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Jednostka podlega Federalnej Policji Niemiec, Bundespolizei, i działa na terenie całych Niemiec oraz poza ich granicami.
GSG-9 specjalizuje się w uwalnianiu zakładników, zwalczaniu terroryzmu, porwaniach środków transportu oraz zatrzymaniach ekstremalnie niebezpiecznych sprawców. Rekrutacja do GSG-9 jest jedną z najtrudniejszych w Europie, a tylko niewielki procent kandydatów kończy pełne szkolenie. Szkolenie obejmuje m.in. działania CQB, strzelectwo bojowe i precyzyjne, taktykę lotniczą, morską oraz spadochronową. Jednostka posiada wyspecjalizowane pododdziały do operacji lądowych, morskich i powietrznych, co daje jej dużą elastyczność. GSG-9 używa nowoczesnego uzbrojenia, opartego głównie na broni Heckler & Koch, w tym pistoletów HKP-30, karabinków G36 i HK-416, pistoletów maszynowych MP5 oraz broni wyborowej, uzupełnionych zaawansowaną optyką i noktowizją. Formacja znana jest z perfekcyjnego planowania, dyscypliny i bardzo restrykcyjnych zasad użycia siły. Światową sławę zdobyła dzięki operacji Feuersauber w Mogadiszu w 1977 roku, gdzie uwolniono 86 zakładników z porwanego samolotu Lufthansa. Dzięki skuteczności i niskiej liczbie ofiar cywilnych GSG-9 jest uznawana za jedną z najbardziej profesjonalnych jednostek antyterrorystycznych świata. Miejsce pierwsze GIGN. GIGN, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, to elitarna francuska jednostka antyterrorystyczna o charakterze policyjno-wojskowym. Została utworzona w 1973 roku po doświadczeniach europejskich zamachów terrorystycznych, w tym tragedii podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Jednostka podlega Żandarmerii Narodowej, a operacyjnie może działać zarówno we Francji, jak i poza jej granicami. GIGN specjalizuje się w uwalnianiu zakładników, zwalczaniu terroryzmu, zatrzymaniach ekstremalnie niebezpiecznych sprawców oraz ochronie strategicznych interesów państwa. Rekrutacja do GIGN jest jedną z najbardziej selektywnych na świecie, a pełne wyszkolenie operatora trwa kilka lat. Funkcjonariusze przechodzą intensywne szkolenia z CQB, strzelectwa precyzyjnego, negocjacji kryzysowych, skoków spadochronowych i operacji lotniczych. Jednostka posiada wyspecjalizowane komponenty do działań lądowych, morskich, powietrznych oraz rozwiązywania kryzysów negocjacyjnych. GIGN posiada szeroki wachlarz uzbrojenia, używa m.in. pistoletów Glock i Sig Sauer, karabinków HK-416, pistoletów maszynowych MP5, karabinów wyborowych Accuracy International, strzelb do wejść siłowych oraz zaawansowanej optyki, noktowizji i termowizji, uzupełnionych granatami hukowo-błyskowymi, tarczami balistycznymi, hełmami i modułowymi kamizelkami kuloodpornymi. GIGN słynie z bardzo restrykcyjnych zasad użycia siły i wyjątkowo niskiej liczby ofiar wśród cywilów podczas operacji. Światową sławę zdobyła dzięki operacji uwolnienia 171 pasażerów porwanego samolotu Air France w Marsylii w 1994 roku. Dzięki połączeniu precyzji, doświadczenia i profesjonalizmu GIGN jest powszechnie uznawana za wzór dla jednostek antyterrorystycznych na całym świecie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.